Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani dr Weronika Żukowska z Zakładu Genetyki i Interakcji Środowiskowych. Z wykładu dowiemy się m.in. dlaczego wysoka różnorodność genetyczna jest swego rodzaju polisą ubezpieczeniową na przyszłość i w jaki sposób możemy chronić różnorodność genetyczną drzew leśnych. Bioróżnorodność, czyli różnorodność biologiczną, możemy zdefiniować jako zróżnicowanie form życia na wszystkich poziomach jego organizacji. Większość osób jednak intuicyjnie rozumie bioróżnorodność jako bogactwo życia. Zagadnienia dotyczące bioróżnorodności coraz częściej pojawiają się w naszym codziennym życiu. Jako społeczeństwo zaczynamy dostrzegać jej ogromne znaczenie nie tylko dla obecnych, ale i dla przyszłych pokoleń. Różnorodność biologiczną możemy podzielić na 3 poziomy. Pierwszy i najniższy z nich to różnorodność genetyczna, a więc istnienie różnic w DNA osobników wewnątrz i między populacjami każdego gatunku. Drugi poziom to różnorodność gatunkowa, czyli występowanie różnych gatunków, oraz trzeci poziom, najwyższy, różnorodność ekosystemowa oznaczająca zróżnicowanie środowiska i zajmujących go organizmów, wzajemnie ze sobą powiązanych. W niniejszym wykładzie skupimy się na różnorodności genetycznej. Zbiór cech danego organizmu, takich jak wygląd, fizjologia czy zachowanie, nazywany jest jego fenotypem. Fenotyp zależy przede wszystkim od informacji genetycznej zawartej w komórkach. Warunki środowiska mają jednak istotny wpływ na to, czy i jak ujawni się dana cecha. Dlatego też osobniki identyczne pod względem genetycznym, np. bliźnięta jednojajowe, ale żyjące w odmiennych środowiskach, mogą mieć różne fenotypy. Jednym z przykładów ilustrujących wpływ genów i środowiska na fenotyp jest barwa jabłek. Możemy wyróżnić barwę zasadniczą, uwarunkowaną genetycznie, oraz rumieniec, którego obecność i wygląd zależą także od warunków środowiska. DNA jest nośnikiem informacji genetycznej. To wielkocząsteczkowy związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych. Składa się zaledwie z 4 różnych zasad azotowych, które budują 4 rodzaje nukleotydów. Te 4 nukleotydy, powtórzone miliardy razy w różnej kolejności, stanowią zapis informacji genetycznej nazywany kodem genetycznym. Można je porównać do liter w alfabecie. W zależności od tego, jak ułożymy litery, otrzymujemy takie, a nie inne słowa. To właśnie różnice w kodzie genetycznym powodują, że różnimy się między sobą. Osobniki należące do jednego gatunku mają niemal identyczne DNA, ale niewielkie różnice w sekwencji, czyli kolejności nukleotydów, powodują, że fenotyp każdego osobnika, na który dodatkowo wpływają warunki środowiska, jest jedyny w swoim rodzaju. Środowisko życia organizmów żywych jest niejednorodne. Kształtuje je szereg czynników, takich jak temperatura, wilgotność czy interakcje z innymi organizmami. Osobniki zasiedlające dany obszar muszą przystosować się do warunków w nim panujących. Takie przystosowanie nazywamy adaptacją. Adaptacja dziedziczna jest wynikiem selekcji naturalnej lub sztucznej, która eliminuje niekorzystne cechy i zwiększa szanse na dostosowanie, czyli przetrwanie organizmu i wydanie większej liczby potomstwa. W różnorodnym, dynamicznie zmieniającym się środowisku przy życiu utrzymują się te osobniki, które potrafią dostosować się do tych zmian. Jednak geny korzystne w jednych warunkach środowiska mogą być nieprzydatne w innych. Dlatego w populacji powinny być obecne także geny neutralne, które w danych warunkach nie są niezbędne. Może się jednak okazać, że produkty tych neutralnych genów będą potrzebne, gdy warunki środowiska ulegną zmianie. Wysoka różnorodność genetyczna jest zatem swego rodzaju polisą ubezpieczeniową na przyszłość, zapewnia ciągłość istnienia populacji i czyni ją odporną na zmiany środowiskowe. Działalność człowieka może przyczynić się zarówno do zmniejszenia, jak i zwiększenia różnorodności genetycznej danej populacji lub całego gatunku, m.in. poprzez nadmierną eksploatację lub ochronę roślin, zwierząt czy grzybów, ograniczanie lub promowanie przepływu genów, dobór odmian, a także zmiany środowiska naturalnego.
Tak naprawdę każdy aspekt gospodarki rolnej czy leśnej ma określone konsekwencje genetyczne. Utrata różnorodności genetycznej i ograniczenie puli genowej populacji, czyli zestawu genów, jaki posiada, to innymi słowy erozja genetyczna. Proces ten zachodzi naturalnie jako element ewolucji, ale niestety to działalność człowieka jest główną przyczyną erozji genetycznej wielu gatunków hodowlanych. Dla przykładu szacuje się, że wyginęło około 90% odmian kukurydzy, pszenicy i grochu. Przyczyną ich zaniku jest przede wszystkim skupienie hodowli na odmianach o wysokiej wydajności i najwyższym plonie. W przypadku zwierząt hodowlanych ostatnie stulecie doprowadziło do wyginięcia około 50% ras, a wiele z nich jest obecnie rzadkich lub zanikających. Skutkiem erozji genetycznej jest obniżenie zdolności przystosowania do zmian środowiskowych danej populacji, a nawet całego gatunku. Wzrasta wrażliwość na skutki zdarzeń losowych, a maleje zdolność kolonizacji nowych siedlisk. Jednocześnie utrata różnorodności genetycznej prowadzi do zmniejszenia zmienności fenotypowej. Zanikają odmiany i rasy. W niewielkich populacjach erozja genetyczna może prowadzić nawet do ich wymarcia. Coraz częściej pojawiają się także problemy z brakiem odporności obecnych odmian na szkodniki i patogeny. Ochrona różnorodności genetycznej wymaga w pierwszej kolejności sprawdzenia, jaka jest różnorodność genetyczna populacji lub gatunku. Ocena tej różnorodności, czyli monitoring genetyczny, jest możliwa dzięki wykorzystaniu markerów genetycznych. Są nimi niewielkie fragmenty DNA, które różnią się między poszczególnymi osobnikami. Najczęściej stosowanymi markerami DNA są mikrosatelity i polimorfizmy pojedynczego nukleotydu. Mikrosatelity to krótkie odcinki DNA zawierające powtarzające się sekwencje nukleotydów, np. TA. Poszczególne osobniki różnią się między sobą liczbą takich powtórzeń. Markery te są wysoce zmienne i szybko mutują. Z kolei polimorfizmy pojedynczego nukleotydu są najczęściej występującym typem zmienności w obrębie sekwencji DNA. Polegają one na różnicach w obrębie pojedynczych nukleotydów. Różnorodność genetyczna, podobnie jak gatunkowa, może podlegać ochronie in situ, czyli w miejscu naturalnego występowania określonej populacji bądź gatunku, oraz ex situ, czyli poza obszarami naturalnego występowania. Ochronie in situ służą przede wszystkim parki narodowe i rezerwaty. Czynną formą ochrony in situ są restytucje, czyli działania mające na celu zachowanie populacji i ich siedlisk. Ważną rolę pełnią także lokalni hodowcy, którzy zachowują w swoich gospodarstwach określone odmiany roślin i rasy zwierząt. W przypadku populacji, które mają ograniczoną liczebność i są wzajemnie od siebie izolowane, czyli nie wymieniają genów z innymi populacjami, ochrona ich różnorodności genetycznej realizowana jest w głównej mierze w formie ex situ, pod postacią banków genów i archiwów klonów. Możemy tutaj także wymienić ogrody botaniczne i zoologiczne. Banki genów to zwykle banki nasion. Nazywane są jednak bankami genów, ponieważ tak naprawdę interesują nas nie nasiona, ale zawarta w nich informacja genetyczna. Celem działalności takich banków jest zabezpieczenie przed utratą zasobów genowych roślin użytkowych, nie tylko tych odmian, które są hodowane obecnie, ale także ich dzikich przodków. Mogą oni bowiem zawierać cenne geny, np. odporności na patogeny. W przypadku zwierząt zabezpieczane są wszelkie próbki, z których możliwe jest wyizolowanie DNA, np. krew, kości, pióra lub skorupki jaj. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ściśle współpracuje z Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca, którego zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i monitoring różnorodności genetycznej ekosystemów leśnych. Klony to organizmy, które są swoimi wiernymi kopiami genetycznymi. Archiwa klonów to zbiory różnych osobników, które są zachowane pod postacią kilku kopii, czyli właśnie klonów. Głównym celem prowadzenia takich archiwów jest zabezpieczenie różnorodności genetycznej cennych populacji gatunków roślin. Archiwa klonów są także nazywane matecznikami i służą jako łatwo dostępne źródło materiału rozmnożeniowego. Taki materiał można wykorzystać np. w długookresowych programach hodowli, mających na celu otrzymanie roślin o lepszej odporności na choroby. Na terenie Instytutu Dendrologii PAN znajduje się archiwum klonów topoli czarnej oraz jej odmian mieszańcowych. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do ochrony różnorodności genetycznej. Przede wszystkim nie niszczmy i nie zaśmiecajmy przyrody. Wspierajmy wysiłki miejscowych hodowców, kupując towary z lokalnego rynku. W Polsce istnieją organizacje, które zajmują się odnajdywaniem rodzimych odmian warzyw, kwiatów, ziół oraz drzew i krzewów owocowych.
Ich nasiona i sadzonki często można otrzymać nawet bezpłatnie bądź za symboliczną opłatą. Choć przepisy regulujące obrót dawnymi odmianami i gatunkami uniemożliwiają korzystanie z nich w dowolny sposób, obrót w regionie w małych ilościach i na własne potrzeby jest dozwolony i nieodpłatny. Przy niewielkim wysiłku znajdziemy także hodowców zwierząt dawnych polskich ras, np. kur. Modne ostatnio kwietne łąki, z definicji wspomagające owady, mogą nie być najlepszym wyborem, zwłaszcza jeśli skorzystamy z gotowych mieszanek nasion. Zawierają one bowiem rośliny często radykalnie różne od lokalnej flory, w tym gatunki potencjalnie inwazyjne. Lepszym pomysłem będzie budowa domku dla owadów. Możemy także symbolicznie adoptować zagrożone gatunki zwierząt, np. rysia, niedźwiedzia albo żubra.